Uczelnia w czasie pandemii. Marzec 2020 roku przyniósł sytuacje, jakich nikt się nie spodziewał i zmiany do tej pory w edukacji nieznane. Stanęliśmy wszyscy wobec nowego, dużego wyzwania. Z dnia na dzień musieliśmy dostosować działalność całej uczelni do zupełnie nowej sytuacji związanej z koronawirusem. Powołaliśmy uczelniany zespół, który nie tylko w trybie pilnym opracował wytyczne i zasady postępowania, ale także reagował na wszystkie zgłaszane sprawy, a było ich dużo. Zajęcia zaczęły odbywać się zdalnie. Ku zaskoczeniu wykładowców, frekwencja na wykładach online nie była niższa, a często wręcz przewyższała te z tradycyjnych zajęć. W szczególnym trybie obostrzeń sanitarnych zaczęła też działać Uniwersytecka Biblioteka. Sytuacja nie wpłynęła negatywnie na działalność badawczą i ekspercką naszych naukowców. Powstawały kolejne artykuły i opiniotwórcze publikacje. Badania, ekspertyzy i opinie naszych pracowników umieściliśmy w jednym widocznym miejscu na stronie głównej uniwersytetu, by dać łatwy dostęp do tak potrzebnej, rzetelnej wiedzy. Nasi eksperci regularnie pojawiali się w lokalnych i ogólnopolskich mediach, komentując sytuację i starając się przewidzieć skutki, jakie przyniesie pandemia. Od samego początku pandemii nie tylko sami przeszliśmy na zdalny tryb pracy i załatwiania niezbędnych spraw, ale też namawialiśmy do tego innych. Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, zakupiliśmy maseczki ochronne wielokrotnego użytku, zaopatrując w nie pracowników uczelni. W budynkach pojawiły się stanowiska do dezynfekcji dłoni, a w wielu miejscach również oznaczenia ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. Kandydaci na studentów ofertę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poznali w tym roku zdalnie. Online odbyły się drzwi otwarte. Razem z Parlamentem Studenckim przygotowaliśmy nie tylko prezentację uczelni. Zorganizowaliśmy również spotkania z przedstawicielami poszczególnych kierunków studiów, w których na platformie Zoom wzięło udział kilkaset osób. Nie wahaliśmy się ani chwili, gdy zaczęły do nas docierać sygnały o tym, że zdalne nauczanie w szkołach podstawowych i średnich nie zawsze pozwala uczniom zrozumieć materiał. Zarówno nasi studenci, jak i pracownicy zasiedli przed swoimi komputerami z młodszymi kolegami, by pomóc im w lekcjach i przyswajaniu co trudniejszych zagadnień. Zdalne lekcje w szkołach ujawniły problemy z brakiem sprzętu komputerowego. Natychmiast włączyliśmy się do zbiórki organizowanej przez Poznański Urząd Miasta i aktywnie zachęcaliśmy do przekazania nieużywanych już komputerów, które u uczniów zyskały drugie życie. Stworzona przez studentów specjalności Komunikacja w biznesie na kierunku zarządzanie, akcja Upside Down Challenge w zabawny i angażujący sposób pokazała, jak nasze życie dosłownie przewróciło się do góry nogami. Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UEP ruszyli na pomoc najbardziej narażonym na skutki wirusa seniorom. Uszyli wielorazowe maseczki ochronne i dostarczyli je najbardziej potrzebującym. Akcja, której nie można przeoczyć, to inicjatywa Wsparcie dla Szpitala, zainicjowana przez spółkę celową UEP. Przy wsparciu informatyków nasi naukowcy stworzyli platformę IT, która oddolnie zbiera zapotrzebowanie szpitali w całym kraju, wspiera organizację niezbędnej pomocy i kieruje ją do konkretnych placówek. Pomaganie jest dzięki temu prostsze i bezpieczniejsze. Inicjatywę dostrzeżono nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie z uznaniem opisała ją jedna z największych spółek technologicznych na świecie – Salesforce. Do pomocy szpitalom włączyły się także firmy zrzeszone w naszym klubie partnera. Dostrzegamy także potrzebę pomocy lokalnym firmom dotkniętym pandemią. Opracowany przez spółkę celową UEP nowy model biznesowy dla wielkopolskiego przedsiębiorstwa branży spożywczej okazał się dużym sukcesem, a rozwiązanie sprawdziło się w tak trudnej dla branży sytuacji. Niezależnie od tego, za pośrednictwem mediów społecznościowych w czasie lockdownu zachęcaliśmy do tego, by jeśli to tylko możliwe, zostać w domu.
Wspieraliśmy studentów, którzy w nowych warunkach musieli zaliczyć sesję egzaminacyjną, a później obronić prace dyplomowe. Słowa otuchy kierowaliśmy także do maturzystów, na których z niecierpliwością czekaliśmy w naszych murach. Przez ten czas nie sposób było nie zauważyć ogromnego zaangażowania społeczności akademickiej, która działała, realizując wiele zadań w duchu społecznej odpowiedzialności uczelni. Mamy świadomość, że by uczyć przyszłych liderów takich postaw, przede wszystkim sami musimy świecić przykładem. Pomimo tych trudnych warunków rozpoczynamy kolejny rok akademicki.